To trzecie składanie chlebków już za mną. I tak, no warunki takie jakie są, takie są. I przydałoby mi się takie urządzonko do robienia zakwasu, do wyrastania zakwasu i do wyrastania chleba, ale to kiedyś pomyślę, bo są takie fajne urządzenia, to Wam kiedyś opowiem o tym, jak już może sobie kupię, albo jak już będę tak prawie na kupnie. Natomiast teraz tak, tutaj jeden przykrywam miską, bo nie mam dwóch takich, używam takiej miski z Ikei, ona jest fajna, ale mam tylko jedną, więc tak, ten jeden przykrywam tak, o, bo mi się ścierka, to są płytkie te talerze, bo mi się ścierka upaprała, a potem to się źle się pierze, jak tego ciasta się polepi na ścierce. No, próbowałam z folią, ale też mi się nie podoba, bo też się przykleja. Za płytkie są te miski, po prostu. No, ale teraz właśnie zanoszę do łazienki, bo tam jest najcieplej i nie ma przeciągu. I jeszcze pół godziny i będę ostatni raz składać i potem jeszcze długo to pójdę na spacer, bo się czeka do 2 godzin, to pójdę sobie na spacerek. Wtedy i dopiero potem ostatnie składanie i do lodówki. Także teraz idę ciasto przenieść do kąpieli. Siedzę sobie w moim fotelu i tak się zastanawiam, czy jeszcze będę miała siłę gdziekolwiek pójść, bo jestem dzisiaj zmęczona. Wczoraj jednak troszeczkę przesadziliśmy, bo jak przyjechaliśmy, to poszliśmy jeszcze na 3-kilometrowy spacer, żeby się tak, jak to się mówi, złachać do imentu. Fakt, że potem całą nockę przespałam, ale jednak no dzisiaj to daje w kość to zmęczenie. Przywiozłam sobie ten sweter niebieski i sweter bordowy, czyli ten śliwkowy. Trochę podziubałam w łóżku dzisiaj. Teraz mieliśmy iść na spacer, nie wiem, czy dam radę. Biełka wyprowadziła swojego pana, bo 5. To już była taka niespokojna, że trzeba było iść, a ja w związku z tym, że chleb składam i końca nie widać, to zostałam w domu. No i tak, piękna pogoda dzisiaj była. Wczoraj to rzeczywiście nas wywiało, ale byliśmy chyba tak tą podróżą jeszcze, tak siłą rozpędu, wiecie, to zawsze jest trochę adrenaliny. I tak jakoś wydawało nam się, że mamy siłę i poszliśmy na ten spacer prawie do mola, do Monciaka w sumie, no to jest kawałek. Nie za dużo, no ale takie kółko zrobiliśmy, to było 3 kilometry. No i na tej plaży nas wywiało faktycznie. No, a ja tutaj właśnie mam ten, nie wiem, czy to tak, może zaraz mi coś tu spadnie oczywiście. O, tutaj mam ten fiolecik. No nie posuwa się za bardzo, nie posuwa się. No bo przecież ciągle robiłam ten niebieski sweterek. No, robiłam. Na razie odłożyłam. Mało tego, schowałam go do szafy. Może jutro będę miała więcej serca. Ale jutro się wybieram. Jutro się wybieram na... Mój syn ma taki wykład na ASP w Gdańsku. No i tak pomyślałam, że podjadę. Albo podjedziemy razem, bo nie wiem, właśnie nie wiem, czy damy radę razem, czy sama sobie pojadę na tą akademię, bo będzie ciekawy wykład. Będzie wykład na temat takiego, no brakło mi słowa, wiecie, nadmiaru i o social mediach, jak nas ogłupiają i tak dalej. Także no jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest bardzo młody człowiek. I wydawało mi się, że młodzi ludzie to tak właśnie w te sociale tak, wiecie, no tak wpłynęli po prostu dlatego, że urodzili się w
w takich, a nie innych czasach i te social media są jednak obecne wszędzie. A tu się okazuje, że nie, że młodzi ludzie jednak bardzo często, zresztą to nie pierwszy raz, bo jak tak obserwuję sobie różne kanały na YouTubie, to rzeczywiście młodzi ludzie mówią, że wszystkiego mamy nadmiar i tych informacji przede wszystkim, bo już nie mówię o rzeczach, to jest osobny temat, na temat tego tak zwanego ascetyzmu w domu. Ja lubię bibeloty i ja się nie zmienię, po prostu bibeloty dają mi szczęście i nie mam zamiaru z tego rezygnować. Natomiast faktycznie no, był swego czasu, bo nie wiem jak teraz, ale był swego czasu taki trend hygge, czyli no, po prostu taki minimalizm wszędzie, chociaż hygge też jest źle było postrzegane, myślę, w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, bo to właśnie tylko i wyłącznie jakby plasowało to hygge do minimalizmu, który jest w domu, a hygge tak naprawdę to jest bardzo, bardzo pojemne słowo i odnosi się również do tego, żeby bardzo miło spędzać czas, w sensie, żeby dzielić go z osobami, z którymi czujemy się dobrze, niekoniecznie jest to rodzina, znajomi, przyjaciele, żeby wspólnie robić różne rzeczy, na przykład gotować, robótkować, spotykać się i miło spędzać czas, który właśnie nas napędza później do dalszego życia. Więc tak jak mówię, hygge to jest bardzo pojemne słowo, ale u nas było raczej kojarzone z takim oszczędnym szwedzkim minimalizmem, czy skandynawskim minimalizmem. Przynajmniej ja to tak obserwowałam, Wy możecie mieć kompletnie inne zdanie. Natomiast ja, osoby z mojego otoczenia właśnie tak postrzegały hygge i no i właśnie wyrzucano różne rzeczy na koszt takich pustych przestrzeni, jasnych czy białych nawet ścian no i takiego, wiecie, no, minimalizmu ikeowskiego, powiedzmy tak z grubsza. Ale nie o tym. Jestem tutaj, jak wiecie, w Sopocie. Humorek mam dobry, jak widać, chociaż zmęczenie na twarzy widać również. Jutro zapowiada się dość ciekawy dzień, a dzisiaj, co jeszcze przyniesie wieczór, to kto wie, kto wie. No na pewno będę jeszcze walczyła z tym chlebem, ale w sekrecie mogę Wam powiedzieć, chociaż jaki to sekret, jak ileś tam dziesiątków ludzi to ogląda. Ale mogę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię robić ten chleb. Naprawdę. Jest to rzeczywiście praca całodniowa, w sensie trzeba sobie tak zaplanować, nie można nigdzie wychodzić na dłużej, no bo trzeba pilnować tych minutek, tak z grubsza powiedzmy, ale żeby też ten chleb się nie przeleżał za bardzo, bo nic z niego nie będzie, no trzeba tak no, oscylować mniej więcej w tych godzinach. Natomiast ogrom frajdy mi sprawia i to już jest 3 miesiące, gdzie jemy tylko ten chleb. Ja raz czy dwa razy piekłam jeszcze taki pełnoziarnisty żytni. On jest taki mokry, wiecie, taki też dobry. I on nie leżakuje. Zarabia się ciasto i daje się tam ziarna, jak się chce, bo niekoniecznie, ale można posypać jakimś kminkiem, słonecznikiem, dynią, cokolwiek się ma, albo się nie ma, to się nie posypuje. I już takie właśnie przemieszane te składniki wkłada się do formy, ta forma czeka 3 godziny, bodajże 3 godziny, i potem do pieca. Problem z tym chlebem jest taki, że trzeba sobie tak ustawić tą obróbkę ciasta i to czekanie, że jak się upiecze, czeka się 3 godziny. Jak się upiecze, on się piecze też chyba z godzina, czy... A ostatnio mi nie wyszedł, bo piekłam tak jak w przepisie, a była inna forma i on był surowy w środku. Takie ciasto jeszcze. Ale wcześniej piekłam i w innej formie i faktycznie wyszedł mi ten chleb bardzo dobry, ale jego powinno się kroić dopiero po 12 godzinach co najmniej.
I ja muszę tak oscylować z tym ciastem, żeby te 12 godzin wypadło, no powiedzmy tak na, nie wiem, na 8, 7, no, bo oczywiście nie można poczekać, tylko trzeba od razu kroić. Więc jakby tak te 12 godzin poczekać, a zazwyczaj go piekłam tak, no, później. No i potem tych godzin brakowało, żeby już sobie kromkę ukroić. No ale to taka le petit digression, jak ja to mówię, odnośnie chlebka. A będzie coś, no wiecie co, będzie tutaj o chlebie, no bo jak piekę ten chleb, a to jest moje życie, to będzie o chlebie. No ale na ten moment to wszystko jest już dosyć późno, bo jest 5:20. Słońce zaszło, znaczy jeszcze jest jasno, ale już tak, no, nie ma słonka. Dzisiaj był przepiękny dzień, było 25 stopni w słońcu. Naprawdę przepięknie. No, to tyle na razie. Miałam jechać na przejażdżkę do sklepu, ale mi się nie chce. Wolę robić to. Tak, sweterka przybywa. A w drugim pokoju mamy warsztat, to co słyszycie. To zaraz Wam pokażę, jak szybko może się poruszać głowica longarma Handy Quilter. Także przy okazji robimy tutaj serwis jednej klientce. No i tak, a ja wracam do dziergania. Włosy jak mi wyschną, to pójdziemy na krótki spacerek. Kawkę sobie piję. Tak, no tutaj w łóżeczku elegancko. Może nie poleję, może nie wyleję. W tym fotelu mam dość ciemno. I wolę tutaj w łóżku, ten pokój jest szalenie jasny i wolę tutaj pić. Kawę będę piła szybciutko, bo się zagapiłam i oczywiście mi wystygła. No, także wracam do dziergania. A co do niebieskiego swetra jeszcze Wam powiem. A oto niebieski sweter pojedzie znowu na Śląsk. Nie zrobiłam ani oczka, przymierzyłam. I teraz muszę go wybrać, bo nie wiem, jak się zachowuje lima. Jeżeli macie jakieś doświadczenie właśnie z tą włóczką, to fajnie by było poczytać w komentarzach, czy ona się bardzo rozciąga po praniu. Oczywiście ja zrobię test i ten kaczek, który zrobiłam, to wypiorę, chociaż on jest źle zrobiony. Bo tak jak Wam wspominałam we wcześniejszym filmie, no niestety, ale źle odczytałam opis dropsowy. Ale dobrze, że są takie dobre duszyczki, które mi pomagają i naprawdę kocham Was. Kocham Was i fajnie, że czuwacie. Natomiast pójdzie do sprucia, bo jeżeli się dobrze nie naciągnie, znaczy jeżeli się ta włóczka nie rozluźni, tak jak na przykład merino, to no będę musiała spróć, bo jest ciasnawy jednak. Także dobrze, że nie robiłam więcej, dobrze, że pokazałam nieskończoną niespodziankę, nieskończony prezent. No ale po co robić coś, co będzie, prawda, nie pasujące do figury, także tak. A to jest 100% merino, ta śliwka. I ja się cały czas zastanawiam właśnie, to jest na malutkich drutach, bo ja to robię na 3 i na 4. Później ten jersey, a tutaj ten przód to w ogóle będzie na 3 i na 4,5. Właśnie nie wiem dlaczego na 4,5. Zaraz, niech ja to przeczytam. Białka to była, to chowałam w popuchu okulary, bo ona przecież wiecie, no pies to jak skacze, to nie patrzy gdzie, tylko po prostu skacze. No i tyle. Mam takie fajne okulary. Mężowi podebrałam. A tutaj ten przód jest napisane, że trzeba przerabiać na 4,5, a tył przerabiałam na 4. No i ciekawa jestem, dlaczego tak. Zobaczymy.
Zobaczymy. No i merino, a to była jednak mieszanka. Kurczę, to była mieszanka. A to merino, jak mi się rozwlecze, to ja nie wiem, co z tym zrobię. Tyle roboty znowu. Dobra. O, okno się otworzyło. Biłka, nie bój się, okno tylko. Tak, bawełna, len i poliamid. Właśnie Lana Grossa i Lana Langians mają w swoich składach zawsze jakiś dodatek sztuczny, jakiś poliamid, coś takiego. I to jednak trzyma w ryzach tą dzianinę, a ja tak, no nie wiem czemu ja się tak uparłam na te naturalne włókna, 100% naturalności w naturalnym. I teraz trochę, jak to się mówi kolokwialnie, trzęsę portkami, bo już cały przód cały tył jest zrobiony. No i zobaczymy co z tego będzie. No tak, no ładne to, ładna śliwunia. No, to ja do kawy idę, dziergania. Kawa idzie do mikroweli, bo zimna jest już, nie lubię zimnej. Ile? 1500. 1500 na minutę w Łódź. Nie było widać, bo kamera tego oczywiście nie ogarnia. Robimy serwis maszyny. Małgosia próbuje. Na podartym jaśku. Z myjką w środku. Piórka, czyli tak zwany feders. Dobra, jedziemy drugą stronę jeszcze. Pióreczko, ojej. Tu będzie ładniejszy. Tak, jeszcze jedno zrobimy. Tak, zakładka się zrobiła. Zrobimy piórko i echo. I będziemy teraz patrzeć, czy wiąże, ale już na mój gust dobrze wiąże. Dobrze. Wiecie, no proszę. Dobrej baletnicy nic nie przeszkadza, nawet rąbek u spódnicy. Jeszcze swirl, czyli taki zakrętasek. I finito, zaraz zobaczymy. O, muszę sobie to... No elegancko, patrzcie, jak ładnie. Z drugiej strony też ładnie, można by podregulować. No ale wiecie, tutaj jest, tu nie ma wkładu, tylko jest... Ja Wam pokażę zaraz, co ja wymyśliłam. I do środka, do Jaśka, który był podarty, włożyłam myjkę, którą się myłam. No, ale piórka ekstraklasa, nie? No, jak? Ekstraklasa? Ekstra. No, właśnie. Gotowe. Willa Księżniczki Sopotu już przygotowana do Wielkanocy. A jeszcze kilka dni temu nie było tych dekoracji. Także no już święta coraz bliżej. Idziemy nad morze. Ciekawe, jakie fale będą. Czy w ogóle będą jakieś fale? Wiłka, gdzie morze jest? Gdzie jest morze? Idziemy nad morze, chodź. No chodź, idziemy. Prowadź nad morze. No, trzeba uważać, bo tu szybko jeżdżą na rowerach. Tak. I proszę bardzo. Masz tutaj, o, tak. Szybciutko przejdziemy. Ale długi statek. Ale długi statek.
Tutaj coś tak. Trzeba tu popatrzeć, co się dzieje. Zaraz będziemy statek oglądać. No chodź, chodź. Chodź. Patyczki. Chodź, patyczki. Niebo piękne. No i mnóstwo ludzi oczywiście. No nie może być bez ludzi. Nie może być bez ludzi tam po prostu. Są ludzie. Są ludzie. Tacy ludzie. No oczywiście. Tutaj siedzą. Stój. Jemy. No, ślisko na tym piasku. No i ładnie widać. Tak. Nie ma fal. Dzisiaj spokój. Nie ma fal. Gdzie psa widzisz? Przecież nie ma żadnego psa. Także idziemy może od tego wało się to? Dobrze jest. Dobrze? Pewnie, pysznie. Dzisiaj jest poniedziałek. Wracam do domu tak bardzo nieoczekiwanie, niespodziewanie, ale wieje i no tak, że tak powiem, trochę czuć koło brzegiem. Jak ja pamiętam, jak jako nastolatka jeździłam na trasy z kibicami do koło brzegu, no to tak właśnie, takie fale były i siądę sobie tutaj na chwileczkę i wam coś powiem. No więc tak, takie fale były i było tak wiecznie i zimno i oczywiście zmora polskich plaż, czyli parawany musiały być rozstawione, żebyśmy się mogli w ogóle poopalać trochę, bo jednak ten parawan zatrzymuje wiatr. Także czekało się, aż słoneczko wyjdzie i wtedy cyk, cyk, szybciutko się upełniliśmy. No, tak niespodziewanie wyszło, że dzisiaj wracamy do domu na Śląsk. Miałam wam nagrać o tym sweterku różowym, który widzieliście już w szorcie. I na Instagramie rolkę nakręciłam też. Ale nie miałam czasu, bo się pakowałam. No wiadomo, że musiałam się troszkę spakować, chociaż te rzeczy oczywiście pozostawiłam sobie na kolejny raz. W słońcu jest przyjemnie, ale wieje. Muszę wam powiedzieć, że wieje. Teraz idę po bezę. Miałam też zjeść bezę, ale oczywiście nie było czasu dzisiaj, w tym tygodniu. I tak się wszystko pokomplikowało. No, ale zjem sobie pszczynię, czyli zakupię na wynos i będę szamać pszczynię. A tak, tutaj o, widzicie, patrzę na te wrony. Wczoraj była taka sytuacja, jak nagrywałam ten filmik krótki z prezentacji swetra na plaży. Wiełka się wyrwała za wroną i tak mi przygrzmociła tym mechanizmem, gdzie się nawija smycz. Ona jest automatycznie zwijana, ta smycz. Po prostu tak mnie boli noga. Siniaka mam tak wielkiego, że no kurczę, nie wiem, ale tacetu nie mam. Ja już w domu sobie zrobię kompres. No ale ja nie o tym. W domu wam opowiem więcej o tym swetrze. Opowiem wam o tym wykładzie o nadmiarze, który słyszałam, który wygłaszał mój syn na ASP w Gdańsku. Bardzo ciekawy wykład zresztą, ale nie będę przedłużać teraz. Idziemy na krótki spacer po tą bezę do Łódek, a potem wracamy i już jesteśmy spakowani. Także myślę, że 6 godzinek i będziemy już w domu. Wiełka jest przebodźcowana. Wiełka jest tak przebodźcowana, że po prostu na wszystko szczeka. Miasto jej nie pasuje. Ona jest jednak takim psiowym psem. W sensie takim, że ona lubi jak jest na podwórku, trochę w domu, nie może się wyciszyć. Tak jak mówię, jest bardzo przebodźcowana i w sumie należy jej się spokojnie. Także teraz trochę do morza i zrobię wam mindfulness na szybko. Wielka wreszcie złapała wielką wieść.
rzadko tutaj. W zatoce jest takie fale i no po prostu jak na pełnym morzu, jak w Kołobrzegu, albo w Władysławowie, tak mi się skojarzyło, tak już jest pełne morze. A tu jednak zatoka, więc tych fal tak nie ma często, nie są takie częste. Ale jest przepięknie dzisiaj, tylko taki mroźny wiatr. Patrzcie jak flagi opuszczone, po prostu duży tam wiatr. No i przyjemnie. Mówiłam Wam, że po bezę idę, ale już będę jadła oczywiście w domu. Tak, o, takie kawałki. Dogodziłam sobie. Noga mnie boli, to sobie dogodziłam. Dogodzę sobie bezami. Także zmykamy już do domku, pakujemy się, robimy kanapki i na ślizg. Cześć. I tak jak obiecałam Wam, już dogrywam ten film z Pszczyny. Wczoraj wróciliśmy późno wieczorem. Było przesunięcie czasu, więc w zasadzie było godzinę później według starego, ale już nie mówimy o starym czasie, mówimy tylko o nowym, o letnim. Swoją drogą, po co w ogóle przesuwać ten czas, to ja nie wiem, no ale dobrze. Nie o tym. Dzisiaj sobie założyłam taki sweterek, właśnie ten mój tak zwany świąteczny z Dropsa. Jeszcze się nie dorobił guzików, ale pogoda za oknem naprawdę taka, no chyba nie za bardzo wiosenna, bardziej jesienna. I założyłam ten sweterek, pod spodem mam tylko taką koszulkę na takich szeleczkach, ramionczkach. I tą moją białą kurteczkę taką, no poliestrową, ale taką pikowaną, wiosenną i było mi w sam raz. A, dlaczego? No dlatego, że w sobotę, dzisiaj jest wtorek, w sobotę pokusiłam się i zjadłam sernik. I ten sernik, jak jadłam ten sernik, tak mnie zabolał ząb, że po prostu myślałam, że nie wytrzymam. Potem się okazało, że ten ząb mnie boli po prostu obojętnie co zjem, co wypiję, obojętnie w jakiej temperaturze, czy zimne, czy letnie, czy ciepłe, po prostu reaguje mi ten ząb. I tak się zdarzyło, że na dzisiaj udało mi się dostać do mojego stomatologa. No oczywiście, tak mogę źle mówić, bo jeszcze tutaj gdzieś mam znieczulenie. A miałam mało, bo ja nie lubię znieczulenia. Zresztą pani doktor wie, że ja nie lubię znieczulenia, ale zawsze jeszcze podkreślam mało znieczulenia, bo ja jestem odporna na ból, no ale to jest też komfort pracy dla stomatologa, prawda? Jeżeli pacjent jest dobrze znieczulony. No i jeszcze mi zostało to znieczulenie, ale nie o tym. No właśnie też dlatego przyjechałam tutaj, bo się sprawy podziały z tym zębem no i byłam zaniepokojona i okazało się, że to świeża sprawa i jeszcze gdzieś tam głęboko przy, jak to się nazywa, przy dziąśle, czyli nie przy korzeniu, tylko przy, wypadło mi z głowy, dobrze, może tutaj gdzieś napiszę. Chociaż ostatnio jak robię napisy do filmów, to mi po prostu cały film kasuje i jest głos, a nie ma wizji w ogóle. Tak, zrobiłam Wam poprzedni film i mówiłam, że tyle razy wgrywałam i kasowałam go co chwilę, bo cały czas miałam czarny ekran. Nie wiem, co z tym programem jest, no ale to dobrze, nie o tym też. Będzie chaos. Po pierwsze mój ząb, po drugie mąż musiał wrócić do pracy, a po trzecie Biełka, okazało się, że ona nie znosi miasta. To jest wsiowy pies, ona ma tu spokój, ma po prostu no taki chill, jak to się teraz mówi. U nas naprawdę to jest taki dom prawie pod lasem, nic się nie dzieje, jeszcze w ślepej uliczce. Praktycznie jesteśmy przedostatnim domem. I tu naprawdę jest cisza i spokój. A tam ona była tak przebodźcowana. I ten wiatr, i samochody, i inne psy, i miasto, i ruch, no i te fale, ten szum morza. To był dla niej koszmar. Ona przez tydzień raz ją tak odcięło i naprawdę tak spała na wznak, tak jak psy nie śpią, ale ona tak śpi na wznak i
kilkanaście minut tak spała, ale w większości całą dobę czuwała. Mało jadła, bardzo mało piła. No i też podjęłam taką decyzję, że ona się tam po prostu męczy. No i tak, i wróciliśmy do domu. Także tak, ząb mam załatwiony, tak od końca pojadę. Biełka już wie, że jest u siebie, ale wczoraj jak przyjechaliśmy, a to Wam muszę opowiedzieć. Wczoraj jak przyjechaliśmy do domu, było około godziny 9. No i wiadomo, że ja tam pakuję różne, oprócz ciuchów jeszcze różne zabawki swoje i garnek do pieczenia chleba no i różne inne rzeczy, prawda? Więc no samochód, że tak powiem, do sufitu zapakowany. Jeszcze mąż właśnie miał swoje narzędzia, bo robił serwis jednej klientce tam na miejscu, znaczy no nie na miejscu, ale na miejscu musiał zrobić no faktycznie był zapakowany ten samochód. No i trzeba było to potem rozpakować. Zazwyczaj Biełka, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy na kilka dni i wracaliśmy, to ona tak kursowała z nami. Dom, auto, dom, auto, dom, auto i tak pomagała nam te pakunki przynosić. Pomagała oczywiście w cudzysłowie, wiadomo, ale biegała z nami. Wczoraj, jak ona już do tego domu dotarła, ona się położyła w przedpokoju, tak, wiecie, przywarowała i jej wzrok mówił wszystko. Ja ją wołałam, no chodź ze mną, sama sobie idź, ja się stąd nie ruszam, bo znowu mnie gdzieś wywieziesz i będę cierpiała. Także naprawdę pies teraz no, spała całą noc, nie ruszyła się nic. W nocy dopiero jadła, chrupała. Jak już wiedziała, że już zostanie do rana. No naprawdę, dzisiaj była w tych Katowicach, ale to już jej teren, wiadomo, na spacerze. Także tak, no to jedno mamy z głowy. Drugi wykład. Wykład był fantastyczny. Mój syn miał wykład na ASP, ja wspominałam Wam, o nadmiarze. I wprawdzie mój syn jest grafikiem komputerowym i oczywiście miał o nadmiarze różnych rzeczy związanych z jego działalnością, prawda? Ale i było na przykład, że staramy się bardzo, żeby nasze posty chociażby na Instagramie, no w social mediach, ale powiedzmy na Instagramie, były takie perfekcyjne. Nieraz taki post robimy przez kilkanaście godzin, a nieraz kilka dni, żeby go poprawić, no bo widzieliśmy jakiś profesjonalny post i po prostu chcemy dążyć do tego, prawda? Do tego idealnego postu, czy idealnej rolki, czy idealnego, no nie wiem, relacji na przykład, prawda? I co się okazuje? No okazuje się, że to jest bez sensu, dlatego że za kilkanaście godzin albo na drugi dzień, trzeci, za kilka dni ten post już jest tak głęboko, że nikt go w zasadzie nie zobaczy. No mało kto z mojego otoczenia ma jakiś tak zwany wiralowy post, który po prostu jest udostępniany na milion sposobów i po prostu no, tak się robi, prawda, historię i tak się robi te milionowe subskrypcje, ale z mojego otoczenia ja nie znam nikogo, kto by miał taki wiralowy post, żeby po prostu on tak no, śmignął, prawda, w tym internecie i w tym momencie osoba już ma jakąś tam pozycję, prawda, że ci subskrybenci, jak to się mówi kolokwialnie, walą drzwiami i oknami. No to się nie zdarza. Więc w zasadzie niepotrzebnie tracimy energię na właśnie tworzenie jakichś idealnych postów, które i tak mają swój żywot bardzo, bardzo ograniczony, bardzo ograniczony. No i też właśnie mówił o takich swoich przykładach, że na przykład jakąś grafikę robi dla klienta tyle i tyle czasu, a post tyle i tyle dni, prawda? A tutaj tyle i tyle godzin. No jest to niewspółmierne po prostu, a nieraz, czy bardzo często porównujemy swoje posty, czy swoją działalność w social mediach przez pryzmat postów, które właśnie gdzieś widzimy, ale nie dociera do nas to, że ten taki według nas idealny post robi po prostu ekipa. Ten post tworzy ileś tam osób. Jeden jest od tego, jeden jest od tego, jeden jest od tamtego.
I po prostu ten post nam się podoba, bo on jest faktycznie idealny, perfekcyjny, ale nie bierzemy pod uwagę, że to jest zatrudnienie firmy, czy zatrudnienie iluś tam ludzi od różnych rzeczy. Nie tylko od marketingu, ale od, nie wiem, od ruchu, od różnych, od jakiegoś projektanta, powiedzmy, artystycznego, od kolorów, od ubioru, od różnych rzeczy. Także trochę luzu. I ja oczywiście wiem o tym, natomiast no, każdy z nas jakby chce funkcjonować, jeżeli chce funkcjonować w internecie, no to się do tego przykłada, powiedzmy, prawda? No, ale może czas, że tak powiem, trochę zwolnić. To tak na tyle na temat wykładu. Wykład był bardzo obszerny i naprawdę byłam pod dużym wrażeniem. Dużo się dowiedziałam o sobie. Było oczywiście o perfekcjonizmie, było o generalizmie, było o różnych rzeczach. Czy warto być perfekcyjnym, czy może tak nie do końca warto. Bardzo ciekawy wykład i tak jak mówię, od dziecka dużo rzeczy się dowiedziałam o sobie. Także cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym wykładzie. Jeżeli kiedykolwiek będzie jeszcze coś ciekawego, co mnie... No oczywiście poszłam też ze względu na to, że mój syn miał ten wykład, prowadził. Ale no warto nieraz po prostu się zainteresować i uczestniczyć w jakimś wydarzeniu takim. Niekoniecznie związanym właśnie z naszą działalnością, czy hobby, czy zawodową, prawda? To takie inne spojrzenie można mieć na siebie, na życie i na różne inne rzeczy. Tak, to po pierwsze. Po trzecie, sweterek. No tak, wreszcie skończyłam ten sweterek. Widzieliście już go w rolce, widzieliście go też w szorcie YouTube'owym. Tak, postaram się go pokazać, tak. On mi się wyciągnął oczywiście. To jest alpaka, baby alpaka i nie baby alpaka. Alpaka i merino z Dropsa. A ta włóczusia, tutaj taka kosmata, to jest Furora Yarns. No i sweter jest taki, jak widzicie. Tutaj gdzieś jeszcze mi się dziurka zrobiła. Ja nie wiem, ja to chyba źle zszyłam, albo o tutaj. Ja wiem, bo wydawały mi się za ciasne tutaj te rękawy, bo one są robione, wszywane tak na prosto. Ja nie lubię takich rękawów. No ale taki był w opisie, więc tak zrobiłam. Tak zrobiłam, jak w opisie było. I ten wzór ja robiłam nie tak, jak było napisane. Było na 5,5 drutach ten sweter, ale z innej włóczki zupełnie. Ja robiłam na 4,5, czyli rozmiar mniejszy. Bardzo ściskałam, żeby mi próbka wyszła i troszeczkę się bałam, bo był bardzo ścisły ten wzór. Ale jak ja go wyprałam, to oczywiście to się rozpulchniło, rozluźniło i ten wzór naprawdę wygląda fajnie. Wygląda praktycznie tak jak, tutaj jest ten różowy kolor. On jest taki, taki zimny róż. Nieraz tam przebijało coś. Taki zimny róż. Bardzo mi się podoba i to jest ta alpaka, i merino, które ja kupiłam do tak zwanego zwyklaczka od Oli, ale potem w próbkę nie weszłam i zostawiłam. I cieszę się, że ten sweterek zrobiłam. Fajny jest. Fajny jest, naprawdę. Odważny, ale fajny. Także taki sweterek będę miała nie tylko na walentynki. No i tyle. Przyjechałam tutaj, słońca nie ma, ale forsycja już kwitnie, Także tak, no teraz się zabieram za rozpakowywanie tych toreb z Ikei, bo ja nie używam walizek, tylko oczywiście pakuję w worki albo w torby te ciuchy moje i te zabawki w postaci włóczek, żeby więcej się zmieściło i żeby to było bardziej takie nieforemne do upchnięcia do auta.
I zabieram się za dzierganie, tak, jak sobie zrobię już porządek z tymi ciuchami, jak z tych worków wyniosę wszystko i poukładam w garderobie, to no dzisiaj już na pewno druty pójdą w ruch, bo niebieski sweter muszę spróć. No i ten fioletowy będę dziergać, bo już się nie mogę doczekać, żeby mieć kolejny rozpinany sweterek. No i tutaj jednak muszę te guziczki, właśnie guziczki zrobić. Te. I tak woziłam Sopot, Pszczyna i zgubiłam guziki kościane. I teraz muszę przekopać 2 pokoje, bo po prostu gdzieś one leżą, gdzieś są. No także tyle tytułem tych wszystkich. Tak chciałam zamknąć ten cały tydzień. Wprawdzie dzisiaj wtorek, no ale dobra, zamknęłam tydzień. I na koniec chill z szumem morza, czyli tak zwany mindfulness. O, już mi puściło znieczulenie. To mogę się śmiać. Mindfulness. Wam wszystkiego dobrego. Ja myślę, że zobaczymy się bardzo szybko. Trzymajcie się. Pa!